Witam bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek audycji Bez Celibatu, audycji, gdzie rozmawiamy o tematach politycznych, społecznych, ekonomicznych i wszelkich innych, ale próbujemy to robić z perspektywy biblijnej, a dokładnie rzecz biorąc z perspektywy ewangelicznej. Ja nazywam się Sławek Zawadzki, a razem ze mną jest Robert. Przypomnijmy tylko, że Robert, jesteś pastorem w kościele baptystów, kościele EGZE. Wyjaśnij, co to jest w ogóle kościół EGZE? Kościół EGZE jest częścią kościoła chrześcijan baptystów Tak. w Polsce, czyli należy do jakby tej drugiej fali reformacyjnych kościołów. I to mówisz o baptystach, a EGZE to jest po prostu taka parafia albo zbór w Gdańsku, po prostu. Tak, nazwa EGZE pochodzi od słowa egzegeza. I to, co ciekawe, to nie był mój pomysł, ale tą część, powiedzmy, ta młodsza, zdecydowanie młodsza ode mnie, stwierdziła, a to zróbmy taki skrót od słowa egzegeza, zróbmy słowo EGZE, a słowo egzegeza znaczy wyjaśnianie albo dosłownie wyprowadzanie znaczenia z tekstu. Więc chodzi o to, że nasz Kościół aspiruje do tego, żeby być kościołem stricte biblijnym, czyli wszystko to, co robimy i czego nauczamy, chcemy, żeby było oparte na Bożym Słowie, na Biblii. A powiedz mi, bo egzegeza tam w środku jest litera G, a jednak kościół EGZE to tak jak rozszerzenie przez X. Tak, w języku greckim tam jest ksy, więc pozwoliliśmy sobie tak trochę zgrecyzować to słowo. Zgrecyzować, dobrze. A powiedz mi, kościół prezbiteriański. Jaką masz tutaj, co to jest za kościół? Pytam się dlatego, że Donald Trump kiedyś deklarował się właśnie jako prezbiterianin. Czy to też jest kościół ewangeliczny albo protestancki? Tak, ogólnie byśmy powiedzieli protestancki i oczywiście kościół prezbiteriański w Stanach jest, nie chcę powiedzieć podzielony, ale są jakby różnego rodzaju odcienie tego kościoła. Podobnie jak kościół anglikański, choć to oczywiście jest troszeczkę jeszcze inaczej. W anglikańskim mamy high church, low church, wśród prezbiterian mamy tych bardziej liberalnych, bardziej konserwatywnych, tak. Więc nie spodziewam się, żeby Trump należał do konserwatywnych prezbiterian. To jak sprawdzałem, przygotowując się do naszej audycji, no to ostatnia deklaracja sprzed wielu lat dotycząca właśnie denominacji Donalda Trumpa to właśnie kościół prezbiteriański, natomiast dzisiaj Donald Trump, zgodnie z tym, co mi się udało znaleźć, deklaruje się jako chrześcijanin, ale bezdominacyjny. Znaczy, spodziewam się, że nadal ewangeliczny, ale bezdominacyjny. Tak, chyba bezpieczniejsze. No ale jak to jest z tymi amerykańskimi prezydentami? No bo praktyka pokazuje, że jeżeli ktoś... Właściwie to mam w głowie tego Clintona naszego, który deklarował się również jako chrześcijanin, deklarował się jako protestant, a tutaj zaskoczył wszystkich. Clinton to taki, bo on, co więcej, on deklarował się jako baptysta. Znaczy, nie wiem, czy się deklarował, ale formalnie należał do kościoła baptystów. Tyle, że z niego taki baptysta, jak z wielu Polaków katolicy. Nie? No, jasne. Powiedz, jak przeżyłeś ostatnie wybory i czy spodziewałeś się takiego wyniku? Przypomnijmy sytuację sprzed 8 lat, myślę, żeby uzupełnić. 8 lat temu, wtedy, kiedy Donald Trump wygrał z Hillary Clinton, to doszło do takiego dość rzadkiego zjawiska, ale takiego, które może jednak w Stanach Zjednoczonych mieć miejsce i miał wcześniej chyba 3 albo 4-krotnie. Oto okazuje się, że większa część obywateli zagłosowała za Hillary Clinton 8 lat temu. Chyba 2 miliony głosów miała więcej, a jednak wygrał Donald Trump. No to jest ten system elektorski w Stanach, który jest zupełnie niepodobny do naszego, gdzie tutaj mamy po prostu większościowy taki system. Natomiast tym razem wynik tego głosowania był taki, że ta przewaga była rzędu 5 milionów w wartościach bezwzględnych nad Kamalą Harris, więc to było takie zdecydowane zwycięstwo. Dla mnie to było w ogóle fascynujące zjawisko, to znaczy w tym sensie, że wszystkie sondażownie, które robiły jakieś badania, podawały w swoich badaniach, że wynik i rozkład głosów jest szalenie bliski. To znaczy jest tak niewielka różnica, że to może być w granicach błędu statystycznego. Natomiast kiedy już doszło do głosowania, bardzo szybko okazało się, że Trump zdecydowanie prowadzi i najprawdopodobniej wygra te wybory, co teraz już jest właściwie pewne. No właśnie, ja nawet czytałem takie opracowania, że możliwy jest remis.
Bo zwróć uwagę, że liczy się właśnie to, co powiedziałeś, system lektorski tak. I robiono symulacje i wiadomo, że w Stanach są takie Stany, które są zindoktrynowane albo pod kątem demokratów, albo tych drugich, czyli Republikanów. Tak, dokładnie. No ale są, czyli jakby istotne są tak zwane swing states, czyli te stany, gdzie bo albo jedni, albo drudzy mają szansę wygrać. No i to tam się prowadzi kampanię wyborczą. No i widziałem właśnie takie kalkulacje, że mogłoby dojść do remisu. To ciekawe. Tak. I wtedy jest procedura w ogóle na to przewidziana, że Izba Reprezentantów podejmuje decyzję, a w Izbie Reprezentantów większość mieli Republikanie. Także wygraliby, znaczy Trump by ostatecznie wygrał. Ale wszyscy oczywiście spodziewamy się, jaki to będzie miało wpływ w tej chwili na życie świata, Europy, Polski. Natomiast ja jeszcze zanim poruszymy ten wątek, to chciałem tutaj pokazać wyniki badań. Myślę, że one się gdzieś pojawiają tutaj w tej chwili na ekranie. Jest pewna ciekawostka związana z tym. Jest taki instytut, który przeprowadził badanie, jak głosują osoby wierzące i niewierzące. Jak głosują protestanci, katolicy właśnie w Stanach Zjednoczonych. I okazuje się, że na republikanów jakby taka, czy protestanci, może tak powiem, protestanci głosują w dużej mierze właśnie na republikanów. Już nie chcę mówić, że na Donalda Trumpa, bo pewnie to niekoniecznie tak musi być, tylko właśnie na republikanów, których Donald Trump tutaj reprezentuje. Tak, żeby dać jakiś przykład, biały ewangelikalny protestant, to znaczy tak wprost, jaki może być inny protestant? Biały ewangelikalny protestant, 85% tej grupy respondentów głosuje na republikanów, tylko 15% głosuje na demokratów. Z kolei taka ciekawostka, że biały nieewangelikalny protestant, pewnie trzeba było doczytać, co to znaczy, to tam już tylko 58% głosuje na republikanów. No ale generalnie protestanci są bliżej republikanów. Jest jedna grupa wśród protestantów, która drastycznie nie głosuje na republikanów, tylko wspiera demokratów. Zgadnij jaka. Nawet nie wiem, czy my możemy... Spośród protestantów? Tak. Jedna grupa społeczna. No to ciekawe. A jednak grupa społeczna? Czyli nie chodzicie o Kościół, tylko o grupę społeczną? Mhm. No, nie wiem. Czarni protestanci, 84% demokraci. No to ciekawe. Ale wiesz co, jak pamiętam, jak byłem w Chicago kiedyś, spotkałem się z taką misją, która pracuje głównie w tych dzielnicach czarnych, no to oni zdecydowanie popierali Obamę, czyli demokratę. Nie? No tak. Ale myślę, że to też warto byłoby tutaj dodać, że te pojęcia demokrata i republikanie, one zmieniają się na przestrzeni czasów. To znaczy, ktoś nawet zwrócił uwagę, że jak kilkanaście, 20 lat temu był w Stanach Zjednoczonych, jak się mówi o demokracji, no to bardziej to było podobne do czegoś, co w Polsce byśmy nazwali prawicą. Więc jakoś to zmienia przez cały czas. No i nazywanie tego prawicą, lewicą to myślę, że jest takie bardzo, bardzo mylące określenie. Myślę, że trzeba Ono jest po pierwsze mylące, bo one zakłada bipolarność, czyli że możemy być albo tacy, taki dualizm, a dobrze wiemy, że to podział na dwie grupy jest zawsze niewystarczający. On jest upraszczający, ale niestety trywializujący. No ale dobrze, idźmy dalej. To zadam ci inne pytanie. Jak myślisz, na kogo głosują Żydzi i muzułmanie w Stanach Zjednoczonych? A Żydzi to wiem, że na demokratów. Muzułmanie chyba też, bo tak. To było ciekawe. Nawet słyszałem wypowiedź jednego muzułmanina. Nie wiem, na ile to było autentyczne, ale wyglądał jak prawdziwy muzułmanin. Mówi, że z demokratami to oni się jakoś tam dogadują i robią swoje, wprowadzają swoje zasady. Natomiast z republikanami to ciężka rozmowa jest. Co ciekawe, Donald Trump politycznie, chociaż to wiadomo, że może mu się zmieniać, on wspiera Izrael. I sytuację Izraela, mówię o politycznej. Tak, on ma zięcia chyba pochodzącego z Izraela. No okej, to akurat tego nie wiedziałem. Ostatnie, albo przedostatnie pytanie a propos statystyk. Jak myślisz, na kogo
znowuż dominanta to jest. Nie ma tutaj na kogo głosują ateiści i agnostycy. Demokraci. Oczywiście. A to ja mam do ciebie inne pytanie. Na kogo głosują Amisze? No, na republikanów. Tak, zdecydowanie. Ciekawe, bo to jest, jak zadałeś to pytanie, intuicyjnie tak czułem. No. Ciekawe, Amiszów sprawdziłem, jest w Stanach tam około 300 000, ale ta liczba rośnie, bo te konserwatywne wartości, szczególnie rodzinne, są przez nich mocno pielęgnowane. Ocenia się, że głosowało około 180 000, jak nie więcej, więc ponad połowa. I tam w stanie, gdzie oni, chyba to było Pensylwania właśnie, gdzie jest ich najwięcej, pojawiały się nawet billboardy, co ciekawe w języku niderlandzkim, zachęcające do głosowania właśnie na Trumpa. Więc bardzo... Ciekawe, czy ciągle w Stanach mówi się, Amisze mówią w języku niderlandzkim. Czy to było po prostu taki chwyt? Myślę, że tak. To jest tak samo, jak nie wiem, czy wiesz, na południu Polski jest taka malutka miejscowość Wilamowice, z której pochodzi moja rodzina zresztą. I tam jest grupa ludzi, którzy przyjechała z terenów Niderlandów tak. I oni do dzisiaj, ale to już są pojedyncze osoby, mówią cały czas w tym języku, z tym, że oczywiście to jest tak samo, jakbyśmy porównali nasz współczesny język polski z językiem polskim sprzed, nie wiem, tam 300, 400, 500 lat, nie? Więc on jest trochę zmieniony. No i teraz są prace nad odbudową tego języka. Wow, no to wiesz, to w Stambule, niedaleko Stambułu jest miejscowość, która nazywa się Poloneski. Może przypomnieć nazwę. I to jest miejscowość, która w czasie zaborów została darowana Polakom. Jak tam przyjedziesz, to usłyszysz język polski cały czas, bo tam z dziada, pradziada Polacy mieszkają. Ale taki prawdziwy normalny język, takie tak. Nie, się wsłuchać, żeby zrozumieć. To się zastanawiałem właśnie, czy to był pan Tadeusz, czy nie. Ktoś mi tam z nim rozmawiał, w sensie 12 zgłosek w każdym tym, czy tam sylab. Nie, byłem tam po pierwsze są ulice, które pochodzą od polskich wieszczy i osób dla polskich. Mickiewicza. Tak. No, ale dobra, to mówię jako ciekawostka. Jeszcze chcę dodać jedną rzecz. Grupa wyborcza, którą stanowią ogólnie protestanci, to jest najsilniejsza grupa wyborcza w Stanach Zjednoczonych. 59%. Tak mam informację z tego zestawienia, które sobie tutaj przygotowałem. Ale jeszcze ciekawsze jest to, że w 2009 roku, czyli mniej więcej wtedy, kiedy Barack Obama, tak, jeżeli dobrze pamiętam, dochodził do pierwszy czarny prezydent demokrata, dochodził do władzy, no to protestanci w połowie oddawali swoje głosy na demokratów, a w połowie na republikanów. To była inna demokracja wtedy, znaczy inna partia. No właśnie, to jest to, co powiedziałeś. No dzisiaj chyba jest tak, że kiedy myślimy republikanin, to myślimy ktoś wolnościowy i konserwatywny, tak. Czyli byśmy powiedzieli, no właśnie, nie chcę używać słowa prawica, ktoś wolnościowy i konserwatywny, na demokrata liberał, ale w ujęciu takim moralnym, gospodarczo niekoniecznie liberał. No i właśnie duża pomoc socjalna, wspieranie wszystkich tych, którzy niekoniecznie mogą pracować i tak dalej, i tak dalej. Jednak powiedziałbym, że ten podział jest trochę bliski prawica, lewica w tym takim ujęciu gospodarczym? Takim najprostszym, no, że tak łatwo sobie to wyobrazić. Ciekawostką jest dla mnie to, kiedy widziałem wywiad z pewną Amiszem, dlaczego oni głosowali na Amiszu, na Trumpa, no to powiedzieli, że za prezydentury Bidena czuli, że ktoś próbuje ich ściskać i narzucać im swoje prawa. I co ciekawe, ktoś go zapytał, gdzie on to widzi, no to stwierdził, że między innymi na przykład w sposobie prowadzenia gospodarstw organicznych narzucano im pewne prawa, na przykład stosowanie nawozów obowiązkowe i to było coś, z czym oni się nie zgadzają. Plus oczywiście te wszystkie kwestie moralne, które są charakterystyczne dla tej właśnie strony lewicowej, bym tak powiedział. No, jak odbierasz te statystyki? W sensie, czy one są zgodne z twoją intuicją? Że dzisiaj oczywiście musimy powiedzieć jednej rzeczy, że zawsze takie statystyki, takie modele, one są problematyczne, no bo to, że ktoś się deklaruje, że jest protestantem i że jest wierzący, no to wcale nie musi tak oznaczać, że tak jest. No ale jednak widzimy, że ta myśl ewangeliczna poparła Trumpa. Dla tych, którzy nas oglądają i są spoza
spoza tego środowiska, w którym my jesteśmy, to tutaj jasno chcemy zdeklarować, że my nie chcemy nie wyrażamy też żadnych naszych sympatii politycznych, tylko komentujemy. Oczywiście. Ale jak to jest, że protestanci w Stanach głosują na Trumpa? Tak, wiesz co, ja mam wrażenie, że protestanci, a w szczególności ta ewangelikalna grupa, która jest bardziej, przynajmniej chce być bardziej biblijna i bardziej konserwatywna w sprawach moralnych, myślę, że dla nich te aspekty właśnie były ważne. I przypominam sobie niektóre audycje Alberta Mollara, prezydenta chyba największego baptystycznego seminarium teologicznego w Stanach Zjednoczonych, który zwykle, albo inaczej, kiedy były wybory między Donaldem Trumpem i Hillary Clinton, tak? 8 lat temu. To on mówi, że po prostu tak złej sytuacji wyborczej jeszcze nigdy nie było i mówi, że po prostu nie wiadomo na kogo głosować. O tyle teraz, kiedy były te wybory, to podkreślał bardzo mocno kwestię stosunku do aborcji, prawa do aborcji. Więc ta sprawa moralna nawet u niego gdzieś tam osiągnęła jakby punkt taki, że to był ten punkt decydujący, w którą stronę należy głosować. On oczywiście nigdy nie powiedział, na kogo należy głosować, no bo gdzieś tam ma na tyle zdrowego rozsądku, że nie mówi o takich rzeczach, ale wydaje mi się, że to było oczywiste, w którą stronę to powinno pójść. I wiem, że dla wielu ewangelikalnych chrześcijan to było bardzo ważne, ale to kwestia aborcji, to powiedziałbym, że to była tylko jedna z rzeczy. Kwestia aborcji i zmiany płci na przykład. Kwestia zmiany tożsamości, tak. Kwestia dostępu na przykład mężczyzn do sportów kobiecych, dostępu do szatni, do przebieralni, więc te wszystkie rzeczy, one gdzieś tam się pojawiały. Co ciekawe, dzisiaj rano jeszcze znalazłem taki artykuł, Damian Maliszewski, redaktor Gazety Wyborczej, napisał artykuł, który mnie po prostu powalił. To znaczy, chyba nie myślałem nawet, że ta polaryzacja pomiędzy ludźmi, którzy głosują na Trumpa, a chcieliby ktoś inny głosować na Kamalę Harris, jest aż tak silna. On napisał takie słowa, tu przeczytam kilka zdań z jego artykułu. On mówi tak: właściwie nie Trump, nie Kaczyński, nie Orban stanowią zagrożenie. Zagrażają nam ludzie, którzy dyktatorów wybierają, więc już od razu mamy skategoryzowanie go jako dyktatora. Przykro mi to mówić, może mi nie wypada, ale prawda jest brutalna. Ludzie w większości są skrajnie głupi, więc mamy znowu ocenę wszystkich wyborców Trumpa. Głupota jest immanentną cechą tego gatunku. Mam nadzieję, że kiedyś naukowcy odkryją gen autodestrukcji. No ale to jest właśnie myślenie w kategoriach takich materialistycznych, że każda nawet moralna decyzja, którą podejmujemy, jest gdzieś tam genetycznie powodowana. I dalej pisze tak: wygrał narcyz, cham, mizogin, rasista, homofob, transfob, złodziej, przestępca i cwaniak. Już zapowiedział, że będzie walczył z ideologią gender, będzie trzymał z dala mężczyzn od kobiecych sportów. Ciekawe, jak to zrobi. Trudno nawet cytować tego fanatyka. Po prostu tak silny, no jejku. Wiesz, ja jestem zaskoczony, bo tak, ci tacy wyluzowani lewicowcy mówią cały czas, słuchajcie, mowa nienawiści to jest coś absolutnie złego, nie wolno się tym posługiwać. Absolutnie. Tylko wydaje się, że oni, kiedy mówią mowa nienawiści, to mają na myśli krytykę ich poglądów. Więc myślę sobie, że to jest tak niesprawiedliwe, tak nieuczciwe, no ale to też pokazuje na stan serca ludzkiego, że my idziemy za głosem serca, a potem szukamy argumentów, żeby usprawiedliwić czy uzasadnić swoją decyzję i swoje poglądy. Elon Musk powiedział, że teraz Ameryka ma nowego CEO. No tak powiedział. Tak, nowego prezesa. Tutaj też jasno trzeba powiedzieć o jego zwycięstwie. To jest człowiek, który położył, tak jak Elon Musk, on kładzie zawsze na jedną kartę. Gra bank i w biznesie, i w polityce. Także to jego wielki sukces. Zresztą możemy powiedzieć o tej ciekawostce, ale powiedz, co chcesz powiedzieć. Bo chciałem powiedzieć o tym cytacie jego, bo to jeszcze a propos tego napięcia między demokratami i republikanami. Któregoś razu Elon Musk miał wywiad z Tuckerem, to też taki bardzo słynny
redaktor amerykański, i zapytał go Tucker w którymś momencie, jak dużo była presja na niego, żeby zamknąć Xa, czyli platforma, o której on publicznie mówi, że to jest jedyna wolnościowa platforma, gdzie możesz głosić, jakie poglądy chcesz. Tak. I oczywiście tam jest jakiś system oceniania i one się pojawiają na tej platformie. I Elon taki zadziornie mówi tak, cóż, poza tym, że wielu demokratów mówi, że chce mnie wsadzić do więzienia, odebrać kontrakty rządowe moim firmom, znacjonalizować moje firmy, deportować mnie jako nielegalnego mieszkańca, aresztować za to, że najwyraźniej jestem najlepszym przyjacielem Putina, to właściwie nic. Nie? I myślę sobie, no zaraz, ale to demokraci tak traktują swoich przeciwników, ci, którzy tak dużo mówią o tolerancji, o wzajemnej miłości, występują przeciwko mowie nienawiści. No wydaje mi się, że te standardy są jakieś podwójne tutaj. Nie? Jak myślisz, jak zmienić teraz świat? I czy się zmieni? Jak zmienić świat? Tak, nie, jak się zmieni teraz świat? Co bym chciał wiedzieć. No właśnie, bo te obietnice Donalda Trumpa były dość szerokie. Ja tylko przypomnę kilka z nich. On powiedział, że jak wygra wybory, no to wojna w Ukrainie się skończy, jeżeli dobrze pamiętam, w ciągu 3 miesięcy. No, najpierw mówię 24 godziny, potem 48. No to wydarzyło się. No, ale że się skończy szybko. Tak. Druga rzecz, teraz mówię o tej perspektywie gospodarczo-wolnościowej. Wiesz o tym, że na świecie w tej chwili jest taki trend, jeżeli chodzi o politykę monetarną CBDC, Central Bank Digital Currency. Chodzi o to, żeby banki centralne wprowadzały swoją kryptowalutę, w cudzysłowie. Cyfrową. Tak, i w ten sposób mają wykluczyć gotówkę. I niby ma być... A jednocześnie mają pełną kontrolę nad tym, co się dzieje z pieniędzmi, kto ma. Tak, znaczy to nawet nie, że inwigilację, żeby one dokładnie wiedzieli, jak robimy zakupy, ale bank centralny będzie miał zdolność do programowania pieniądza. Na przykład do tego, że możesz zatankować w miesiącu tyle i tyle, ile twój ślad węglowy ci pozwala. Albo na kościół nie możesz przelać pieniędzy. Tak. Albo tylko określono. Albo wręcz, gdyby był ten system, który jest systemem niemieckim, teraz oczywiście wymyślamy, jeżeli deklarujesz, że jesteś przynależny do kościoła baptystów czy jakiegokolwiek innego, to na przykład z twojej pensji automatycznie one są zabierane. Tak. Ale generalnie jest to kontrolowany pieniądz. W Chinach te eksperymenty są przeprowadzane. Poczekaj, dajmy jedno zdanie komentarza, ponieważ to, co mówimy, brzmi absurdalnie i ktoś słuchając tego może myśleć sobie, ale chłopaki wymyślacie, no przesadzacie. Nie, tak było na przykład w Kanadzie. Wtedy, kiedy były strajki tych kierowców ciężarówek, to samo dzieje się w Chinach. Więc to nie jest tak, że to są jakieś takie wymyślone zupełnie teorie. No nie. To znaczy, ja, który jestem przesiąknięty takimi informacjami, to dla mnie jest po prostu to normalne, ale masz rację, że trzeba zwrócić uwagę. Dla tych, którzy też nie wiedzą, 98% w tej chwili światowego PKB, państw, które reprezentują światowe PKB, są na jakimś etapie wdrażania CBDC. To znaczy, że to nie jest fantazja. Generalnie chodzi o to, żeby wykluczyć gotówkę i żeby mieć faktycznie kontrolę nad nami. W Chinach CBDC jest testowane, wdrażane. Tam na przykład wprowadzono ten eksperyment, że część twojego, jak dostajesz swoje te kryptojuany, tak to nazwijmy, to one mają datę ważności. I generalnie mówimy o czymś takim. I Donald Trump powiedział już chyba z pół roku temu, że jak on wygra wybory, zablokuje wszystkie rzeczy związane z CBDC w Stanach Zjednoczonych. To powiedziałbym bardzo wolnościowo. Również powiedział, że zwolni, chociaż zastanawiam się, czy on ma taką możliwość w ogóle, ale że zwolni Gary'ego Genslera. Gary Gensler to jest przewodniczący tej komisji papierów wartościowych SEC, po prostu SEC-u, czyli takiego jak gdyby naszego KNF-u, bo Gary Gensler faktycznie był bardzo agresywny wobec kryptowalutowców. No więc zmierzam do tego, że zwolni Gary'ego Genslera. Ze stanowiska szefa. Okej. Bo on jest przewodniczącym SEC-u. Dobra. Tak, przepraszam, bo nie powiedziałem tego jasno. I teraz zastanawiam się, co się dzieje na świecie, no bo widzę, że do władzy dochodzi Trump. Czy to będzie błogosławieństwo, czy przekleństwo, to się okaże. Nie wiemy, ale dochodzi ktoś, kto w ogóle nie wpisuje się, powiedzmy, w kanon mainstreamu. W południowej Ameryce
Argentynie wygrał jakiś czas temu wybory Javier Milei, czyli taki człowiek, który również zupełnie nie pasuje do mainstreamu, wolnościowiec, deregulator, od razu dereguluje wszystko, co się da. Efekt tego jest taki, że w Argentynie na przykład na chwilę podskoczył poziom ubóstwa. Dlaczego? Dlatego, że Javier Milei powiedział, od dzisiaj w Argentynie na przykład mięso może być sprzedawane przez każdego sprzedawcę, który oczywiście sprzedaje mięso zgodnie z jakimiś standardami, ale tymi weterynaryjnymi. No i okazuje się, że nagle można kupić wołowinę na terenie Argentyny taniej. No i oczywiście co robili ludzie, którzy nie mieli pieniędzy? No kupują tą tańszą wołowinę i okazało się, że pewne grupy społeczne w Argentynie, które żyły z tego, że były regulacje, które pozwalały tylko im sprzedawać tą wołowinę, no zaczęły tracić rynek. No i tam dzieją się takie rzeczy. Ale no, generalnie świat się zmienia. Nie widzimy tego w Europie póki co, no ale się zmienia i tak się zastanawiam, czego się możemy spodziewać. No i wracam do wątku Trumpa. Czy spodziewa się czegoś dobrego, czy złego? Chyba że jako pastor chciałbyś się powstrzymać od skomentowania tego, bo... Nie, no kilka takich myśli, które przychodzą mi do głowy, które albo gdzieś zasłyszałem, albo gdzieś tam wyciągam wnioski z tego, co słyszę, to myśl, która mnie jakoś niepokoi, chociaż nie potrafię tego przełożyć w praktyce, jakie będą tego skutki, no to są zapowiedzi Trumpa, który mówi o tym, że obłoży cłami towary importowane do Stanów Zjednoczonych. Tak. Więc jeżeli jest jakiś ruch import-eksport między Europą i Stanami Zjednoczonymi, to oznacza, że skutki tego odczuje Europa. I teraz mój niepokój jest związany z tą sytuacją, która ma miejsce teraz w Europie, kiedy patrzymy na Rosję i jej zakusy do tego, żeby wpływać na dzieje Europy całe. Tak. I kiedy myślę sobie o tym, że w następnych nastu latach nastąpi osłabienie Europy, dodając do tego jeszcze w ogóle przeregulowanie całego systemu gospodarczego w Europie, to myślę sobie, jeżeli dojdzie do osłabienia Europy, to nie wiem, czy Rosja, ktokolwiek będzie wtedy prezydentem Rosji, nie będzie chciał tego wykorzystać przeciwko nam. Więc, ale to jest perspektywa prawdopodobnie co najmniej kilkunastu lat. Znaczy, to jest obawa. Faktycznie Europa już zapowiedziała, że będzie stosowała cła odwetowe. To chyba nawet takie hasło padło. To jest ciekawe, no bo raczej postrzegamy Trumpa jako liberała, więc on powinien, tak jak Javier Milei, ściągać wszelkie cła i tak dalej, ale Trump, cokolwiek by o niej nie mówić, to jest człowiek, który mówi tak, interesuje mnie przede wszystkim interes amerykańskiego obywatela. Tak, on nawet mówi o złotym wieku Ameryki teraz. No, prawda? Tak, więc oczywiście. Tak. No. Zastanawiam się w tym wszystkim, znowuż, jaki my jako chrześcijanie, jaki powinniśmy mieć stosunek do władzy. I może jeszcze zróbmy jedną wrzutkę, tym razem z polskiego podwórka, a później właśnie chciałbym, żebyśmy pogadali o władzy, no bo w tej chwili dochodzi do rozliczeń, grubych rozliczeń. Nowa polska władza, która władza jest już ponad rok, tak? Wybory były 15 października, wiadomo, że przekazanie władzy nastąpiło trochę później, no więc mamy rok. No i ujawnione są sytuacje, które dla mnie jako dla przedsiębiorcy i kogoś, kto płaci podatki, w ogóle dla zwykłego Polaka są skandaliczne. Chodzi mi na przykład o to, jak ujawniane są przepływy z Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi o to, że pewne środki, które pochodziły z mandatów, z grzywien, które były nakładane, tam tych pieniędzy było bardzo, bardzo dużo i okazuje się, że one były kierowane na przykład do organizacji kościelnych albo niekościelnych i tam dochodziło tak naprawdę do takich operacji, których celem było wyciągnięcie tej kasy do prywatnych kieszeni. I przyznaję, że ja się czuję strasznie źle z tym. Strasznie źle, tym bardziej, że z jednej strony reprezentacja państwa w postaci urzędników przychodzi, nakłada na różne firmy grzywny, oczekuje płacenia podatków, stosuje natychmiastową egzekucję, jeżeli nie zapłacisz podatku na czas, a z drugiej strony widzi, że władza nieważna jaka, bo to też chcę jasno powiedzieć, że ani nie jestem ani za obecną władzą, ani za przeszłą, ja po prostu mam wątpliwości co do władzy. Fakt, że mamy w Polsce rozwiniętą cały czas sieć spółek Skarbu Państwa,
które są wykorzystywane po prostu po to, żeby wynagradzać tych, którzy wspierają obecną władzę polityczną. Niekompetentni menadżerowie, nieważne jaka władza, zawsze jest tak wykorzystywane. Nie wiem, jak się mam zachowywać w tym całym bałaganie i co takim ludziom jak ja, Robert, byś doradził jako pastor. Wszyscy w głowie mamy oczywiście ten fragment z listu do Rzymian, gdzie apostoł Paweł w 13 rozdziale mówi o tym, że mamy być poddani władzy, że mamy ją szanować i tak dalej, albo listy do Tymoteusza, tak? Gdzie jest napisane, że mamy się modlić za władzę, to z tym akurat nie mam problemu. Ale jak się odnaleźć w całej takiej sytuacji? I co w ogóle ja mówię o stosunku do władzy? Właśnie to, co przeczytałeś, ale to nie tylko to, bo jeszcze jak patrzę sobie na przykład, chyba duże znaczenie mają dla mnie te słowa, które prorok Jeremiasz wypowiada do Izraelitów, kiedy oni trafiają do niewoli babilońskiej i mówi im: starajcie się o pomyślność tego miasta, do którego skazałem was na wygnanie, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. I rozumiem te słowa jako taką pracę, jak to się mówiło kiedyś na lekcji języka polskiego, pracę u podstaw w kontekście pozytywizmu, tak. Czyli jakby rząd ma swoją odpowiedzialność przed Bogiem, przynajmniej powinien ją mieć, a nawet wtedy, kiedy nie ma, to i tak ją ma, chociaż jeszcze o tym może nawet nie wie, pewnego dnia się dowie. Natomiast my mamy robić swoje. I chyba trzeba robić wszystko, co tylko możemy, żeby to swoje było robione tak, jak należy. I tutaj mam na myśli sytuację taką na przykład, jak widzę u Jana Chrzciciela, który nie jest politykiem, ale ma odwagę, żeby stanąć i powiedzieć do króla: nie wolno ci tak żyć, ponieważ żyjesz w sposób bezbożny. Nie? Skutek jest tego taki, że on traci głowę oczywiście, w sensie dosłownym, tak. Ale myślę, że to jest właśnie nasze zadanie i nawet bym powiedział więcej. To znaczy, kiedy myślę sobie teraz może nie tyle o przedsiębiorcach, co o Kościele, ponieważ myślę, że to jest grzech Kościoła, który zaczyna stawać po którejś ze stron politycznych. Myślę, że Kościół zawsze powinien być na zewnątrz, nie angażując się w taki sposób, że mówi: my jesteśmy w tym wypadku demokratami albo republikanami, albo my jesteśmy pisowcami albo pełowcami, ponieważ my zajmujemy się budowaniem Królestwa Bożego. Istnieją pewne standardy, moralne, które są nieprzekraczalne i one nawet są oczywiste, na przykład kwestia uczciwości, sprawiedliwości, czy oszustwa, kradzieży, które są oczywiste również dla ludzi niewierzących. Co więcej, one są skodyfikowane w postaci prawa, które obowiązuje i myślę, że jako Kościół powinniśmy stać na zewnątrz i nie mówić sobie czegoś takiego. No niestety słyszałem takie głosy, że my jako chrześcijanie w tym zborze głosujemy na partię X, a my w innym zborze ktoś mówi: a my głosujemy na partię Y. I wtedy po której stronie jest Pan Bóg? No okej, to rozumiem, że jako Kościół publicznie nie powinniśmy mówić, że jesteśmy za tą opcją polityczną albo za tamtą, ale czy powinniśmy krytykować? Grzechy. Tak. No bo teraz sobie przypominam, no Jan Chrzciciel właśnie, tak jak powiedziałeś, nie gryzł się w język, krytykując władzę. Co prawda krytykował władzę za niemoralność. Tak. Mówimy o... Nie za gospodarcze. Tak, no ale Jezus o Herodzie powiedział: lis. Idźcie powiedzieć temu lisowi, w pewnym momencie przyszli do niego. I to tak sobie myślę, no to było obraźliwe. Generalnie. Komplement to nie był. Tak. No i teraz, czy my jako Kościół, chrześcijanie, czy właśnie ty jako przedstawiciel duchowieństwa, jak to niektórzy by powiedzieli, jednak nie jesteś zobligowany do tego, żeby tam, gdzie władza jest niemoralna i zepsuta, żeby po prostu publicznie ją krytykować? No, myślę, że tak. Myślę, że to należy robić. No ja bym powiedział, że należy to robić na wszystkich poziomach. To znaczy niezależnie od tego, czy ktoś jest zwykłym urzędnikiem, ale jest nieuczciwy, jest skorumpowany, tak jak Jan Chrzciciel mówi do żołnierzy: nie pobierajcie więcej ponad to, co dla was przeznaczono. Nie? I tak samo mówi to do Heroda, że nie wolno ci postępować w sposób niemoralny. Więc
jakby tutaj nie Bo chodzi o to, że nigdy nie widziałem wypowiedzi żadnego z baptystycznych pastorów albo przedstawiciela kościoła baptystów, która by krytykowała władzę za coś. W Polsce oczywiście mówię. I tak się zastanawiam, czy to jest tak, że nie jest realizowana jakaś kompetencja, która jest oczekiwana. No właśnie, może to grzech zaniedbania. Może tak. Ja musiałbym teraz przeszukać, próbuję szukać w głowie jakichś kazań, gdzie wypowiadałem się na temat niemoralnego postępowania władzy. Pewnie tak nie wprost, bez nazwisk. Tak. Jan Chrzciciel chyba po nazwiskach poleciał i to go kosztowało. I Biblia nas nauczyła, że... Co ciekawe, apostoł Paweł też, kiedy pisze o heretykach w kościele efeskim na przykład, to wymienia z nazwiska, czy z imienia tych ludzi. Więc tak. Może powinniśmy. A premier ten zrobił to, a premier tamten zrobił tamto. Do przemyślenia. Gorąco. Do przemyślenia. Właściwie to jest dobry moment, żebyście, drodzy widzowie, napisali w komentarzu, co myślicie na ten temat i w ogóle prosimy o komentarze. Prosimy o subskrypcję. Bez tego nie możemy się rozwijać. Kliknijcie również w dzwoneczek. Dzięki temu będziecie wiedzieli o nowej audycji. Ale komentarz, like, subskrypcja, te wszystkie rzeczy są nam bardzo, bardzo potrzebne, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, proszę zrób to. A ja, Robert, chciałem z tobą jeszcze porozmawiać na temat lekcji religii. Mam statystyki. W ogóle wiemy o tym, że w tej chwili Barbara Nowacka, czyli przedstawicielka Lewicy, jest ministrą edukacji narodowej. No i taka osoba, która jasno realizuje swój plan, zwłaszcza w kontekście nauczania religii w szkole. Ale zanim tutaj jakby szerzej to omówimy, no to kilka statystyk. 61% dzieci w podstawówkach, które mogą uczestniczyć w lekcji religii, czyli prawie wszystkie, no nie? Tylko 61% uczestniczy w lekcjach religii. W liceach już jest to tylko 22%. Czyli no wiadomo, co piąta osoba. W technikach 15%, a w szkołach branżowych, czyli w dawnych zawodówkach tak zwanych 14%. Uwaga, to są liczby aktualne. Ale porównując do zeszłego roku, na przykład w zeszłym roku, tak jak dzisiaj w podstawówce jest to 61 punktów procentowych, w zeszłym roku było to 64. Czyli mamy do czynienia po prostu z bardzo, bardzo szybkim spadkiem zainteresowania uczestniczeniem w lekcjach religii. No i Barbara Nowacka mówi, że będą wyciągane jak gdyby konsekwencje rozumiane na przykład w ten sposób, że z 2 godzin lekcji religii będzie 1, a w ogóle to może trzeba będzie zrezygnować. Wiem, że ja tego tak mocno nie śledzę, ale właśnie przeczytałem, że na przykład w warszawskich szkołach, a być może w całej Polsce, tam gdzie na lekcje religii uczestniczy mało osób, to połączono klasy na przykład. Tak jak kiedyś się w innych przedmiotów łączyło, ale z zupełnie innych powodów. Po prostu, żeby co ma sens ekonomiczny, ale nagle okazuje się, że pozostanie bardzo wielu katechetów bez pracy. Tutaj pomysł jest taki, że mają uczyć życia tego przedmiotu, życie w rodzinie, czy wiedza o zdrowiu, bo chyba taki przedmiot teraz ma być wprowadzony. Ale powiedz mi, jaki jest w ogóle twój stosunek do katechetyki w szkołach publicznych? Czy to ma sens, czy nie ma sensu? Czy publiczne pieniądze powinny być na to przeznaczane? I co w ogóle myślisz o tych zmianach, które są wprowadzane? No, jestem przeciwny. Myślę sobie, oczywiście problem jest złożony, bo powiedziałbym tak, że jestem wielkim zwolennikiem wolności w edukacji, w tym sensie, że powinna być jakaś taka baza, podstawa programowa, tak zwana, która obowiązuje wszystkie instytucje edukacyjne. I powinna być wielka wolność w tworzeniu takich instytucji edukacyjnych. Czyli wszyscy, którzy chcą założyć szkołę, powinni mieć do tego prawo, oczywiście spełniając jakieś takie minimalne warunki. I wtedy, jeżeli chcą uczyć religii, niech uczą, szczególnie jeżeli byłyby to szkoły zakładane przez związki wyznaniowe czy kościoły. Myślę sobie, że to jak najbardziej uważam, że tak powinno być. Co więcej, jestem zwolennikiem bonu edukacyjnego. No, tak. Czyli jakby bon idzie czy pieniądze idą za uczniem, a nie do państwowych szkół, które z natury rzeczy państwowe instytucje są dużo mniej gospodarne niż instytucje prywatne.
Czego przykładem jest Elon Musk, o którym rozmawialiśmy dzisiaj, który się okazuje, że potrafi wystrzelić rakiety w kosmos za kilkakrotnie. Mniej. Tak, mniej. No, więc jestem zdecydowanie też za tym, że całą edukację religijną powinny prowadzić kościoły. No nie dwór królewski w Izraelu zajmował się edukacją religijną, tylko kapłani, świątynia to organizowała i myślę sobie, że dzisiaj powinno być tak samo. I Kościół jest w stanie to robić nawet za darmo. Z pomocą wolontariuszy, którzy są w to no właśnie, bo tutaj jest to wyzwanie, że te pieniądze idą z budżetu państwa na katechetykę. No i to wzbudza jakby niesmak tej strony, która jest niewierząca albo niezaangażowana religijnie i ja też muszę powiedzieć, że ja to rozumiem. Ale zobacz, był ten bon edukacyjny, który przyszedł za uczniem i szkoła jest prywatna i chce mieć dodatkową lekcję religii, szachów i jeszcze szermierki, no to już jest ich kwestia, jak oni rozdysponują te pieniądze, nie? Więc myślę, że tutaj prywatne... Bo ono światowe to jest coś, co było obiecane chyba od 2005 roku. Tak. Jeżeli dobrze pamiętam, nie chcę wskazywać, to obiecywał. Też się zastanawiam, z jakiego powodu, no ale wiadomo z jakiego powodu, tak myślę. Nagle by się okazało, że połowa szkół musiałaby się zamknąć, bo po prostu nie reprezentuje takiego poziomu, za który rodzice chcieliby nawet bonem płacić. Tak, wiesz co, to jest chyba jeden z powodów. Myślę, że tych powodów jest więcej. Myślę, że ważnym powodem jest to, że państwo chce mieć wpływ na szkolnictwo, ponieważ chce mieć wpływ na obywateli. I szczególnie jeżeli mamy do czynienia z rządem, który jest ideologizowany, to on będzie robił wszystko, żeby dzieci wychowywane były, czy uczniowie kształceni byli w duchu tej ideologii, która ich interesuje najbardziej. I to niezależnie od tego, czy to będzie prawicowa ideologia, czy lewicowa ideologia, po prostu każdy będzie pilnował swojego. Natomiast jesteśmy za tym, żeby rodzice decydowali o tym i wtedy potrzebne jest prywatne szkolnictwo. No, zgadza się. Może doczekamy się takich czasów. Ostatnia kwestia, którą sobie zapisałem. Nowy metropolita warszawski pojawia się. Arcybiskup Adrian Galbas został zaakceptowany czy wybrany przez papieża. Powiedz mi, czy zmiany w kościele katolickim, takie właśnie administracyjno-przywódcze, czy one w jakikolwiek sposób wpływają na twoje życie albo na życie Kościoła Baptystów, czy jakichkolwiek innych społeczności protestanckich? Czy w ogóle masz taki zwyczaj, żeby śledzić, co się dzieje właśnie w Kościele rzymskokatolickim w zakresie tych zmian administracyjnych? Czy w gruncie rzeczy dla ciebie, jako dla pastora, nie ma to większego znaczenia? Wiesz, to chyba traktuję to tylko jako taką ciekawostkę, znaczy może trochę więcej niż ciekawostkę, w tym sensie, że w zależności od tego, kto ma największy wpływ na sposób funkcjonowania Kościoła powszechnego w Polsce, no to tak będą się układały jakieś relacje między nami. No ja pamiętam te czasy jeszcze, kiedy z samego faktu, że byliśmy kościołem, czy jesteśmy kościołem protestanckim, wybijano nam szyby. Więc mieliśmy specjalne ubezpieczenie dodatkowe na szyby, ponieważ te szyby ciągle leciały, ponieważ ciągle ktoś tam rzucał kamieniami, ale w pewnym momencie zmienił się proboszcz. Wiem, że pastor tego zboru też poszedł pogadać z tym proboszczem i skończył się problem z kamieniami. Więc jakby w zależności od tego, kto ma największy wpływ na życie tego kościoła, może mieć to wpływ na nasze wzajemne relacje. Jedną z takich na przykład organizacji wewnątrz Kościoła katolickiego, które budzą jakieś moje obawy, powiedzmy tak, może na razie jeszcze nie lęk, ale obawy, to są na przykład rycerze Maryi. Raz widziałem taką grupę przechodzącą gdzieś tam koło mojego domu i tak pomyślałem sobie, a gdyby się okazało, że proboszcz tej parafii jest skrajnym przeciwnikiem albo antyprotestantem i uważa, że należy naznaczać wszystkie domy, gdzie mieszkają protestanci, a potem następnym krokiem będzie wybijanie szyb, a potem następnym krokiem będzie robienie czegoś jeszcze gorszego, no to myślę sobie, że no wolałbym nie doczekać takiej sytuacji. Więc
trochę mnie interesuje to, co się dzieje w Polsce. Jakby póki co jest spokojnie. Jakby te czasy, kiedy wybijano szyby, już minęły. Na razie jest, wydaje mi się, że w miarę okej, no ale też patrzę na to z tej perspektywy takiej politycznej, w jaki sposób no, my jako protestanci w Polsce stanowimy, no jesteśmy w ilości na granicy błędu statystycznego. Cały czas, no właśnie. Najwięcej do powiedzenia ma Kościół rzymskokatolicki, więc ciekawe jest dla mnie to, kto sprawuje władzę w Kościele katolickim, no bo to będzie wpływało na relacje między państwem i Kościołem w Polsce, a jak się ułożą relacje między państwem a Kościołem katolickim, podobnie będą się układały relacje między państwem i kościołami protestanckimi. A zdarza ci się współpracować z księżami albo z osobami duchownymi właśnie z Kościoła katolickiego? Współpracować to za dużo powiedziane chyba. Ale spotyka się na przykład, jest, nie wiem, raz na rok, jakakolwiek taka platforma, że spotyka, bo wiem, że spotyka się z innymi pastorami z innych kościołów. Tak, tutaj w Trójmieście mamy takie dość regularne spotkania z pastorami prawie wszystkich protestanckich kościołów, które są tutaj na naszym terenie. Z przedstawicielem Kościoła katolickiego jest kilka osób, z którymi mamy całkiem dobre relacje, jesteśmy na ty, tak. Możemy zadzwonić do siebie i porozmawiać. Ostatnie moje spotkanie z nimi to było przy okazji śmierci prezydenta Adamowicza, tak. Przy okazji pogrzebu, no to też mieliśmy kilka spotkań, rozmów, ale raczej takie w duchu przyjacielskim, więc tutaj postrzegam to pozytywnie. Minęła chyba prawie godzina, więc nie wiem, czy chciałbyś coś dodać do dzisiejszej audycji. Właściwie znaczy jestem bardzo pobudzony tym tematem myślenia, co będzie teraz, kiedy Trump jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, jak to wpłynie na Polskę, ale chyba w tym sensie, że taka zmiana w tak wielkim mocarstwie może mieć wpływ na jakby ogólną atmosferę myślenia na temat sposobu prowadzenia państwa. I zakładam, mam przynajmniej taką nadzieję, że Trump wykaże się takimi cechami, chyba nazwałbym to wolnościowca, w tym sensie, że on pozwoli ludziom robić to, co chcą. Co ciekawe, z tego, co słyszałem ostatnio, Elon Musk został wyznaczony do tego, żeby zająć się przeglądem wszystkich instytucji rządowych, żeby ocenić, które są potrzebne, które są niepotrzebne. Więc to myślę, że jest bardzo ciekawy krok. I jeżeli to się uda, myślę, że to będzie rzutowało na to, jak będą funkcjonowały inne państwa, a to z kolei będzie miało wpływ na mniejszą lub większą wolność kościołów w różnych krajach. Pewnie też jakoś na nas się to odbije, ale to pewnie jeszcze kwestia wielu lat. Z drugiej strony myślę sobie tak, że Kościół na przestrzeni historii był w stanie funkcjonować we wszystkich możliwych warunkach politycznych, zarówno wojny, jak i pokoju, przy tyranach i przy demokratach, wolnościowcach, antywolnościowcach. Więc myślę sobie, że Królestwo Boże będzie się rozwijało niezależnie od tego, kto będzie u władzy, bylebyśmy my pozostali wierni. No właśnie. Znaczy o tym, że będzie się rozwijało Królestwo Boże, to wiemy. Tak. Bo znamy prognozy. Zaraz powiedzmy, o co chodzi, po prostu takie są. Tak, przeczytaliśmy tą książkę do końca, wiemy, jakie jest tak, dokładnie. Okej, Robert, bardzo dziękuję Tobie za rozmowę. Jeszcze raz prosimy Was o to, żebyście skomentowali ten odcinek, żebyście go ocenili. Przypomnę tylko, że nawet ocena, a najlepiej komentarz, który zawiera więcej niż 7 słów, czy 8, to jakoś tak jest, to wszystko sprawia, że docieramy dalej. Więc jeżeli obejrzałeś ten materiał, proszę, dla nas jest to bardzo motywujące, a jednocześnie bardzo nam to pomaga. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Hej.